Witajcie! Dzisiaj mam coś dla Was wyjątkowego. Tym razem test samochodu elektrycznego, ale nie takiego zwyczajnego, jaki ja znam, jaki Wy znacie, czyli na baterię. Samochód trochę inny. Oto on. Najnowszej generacji Toyota Mirai. Samochód z wodorowymi ogniwami paliwowymi. No tak niesamowicie i pięknie wygląda to auto, że aż chce się wsiąść w niego i pojechać gdzieś dalej. I test też ma być troszeczkę inny. Nie będzie to takie zwykłe gadanie, nie wiem, ile jest miejsca z tyłu na kanapie i jak wygląda w środku. Po prostu pojedziemy gdzieś dalej. Zapraszam. No to jedziemy. Słuchajcie, siedzę w tym niesamowitym samochodzie, jadę i naprawdę chce mi się jechać. Chce mi się jechać jak najdalej mogę. I też taki jest plan, żeby pojechać daleko. No i sprawdzić jak to auto funkcjonuje, jak się nim jeździ i czy przede wszystkim można ten samochód swobodnie zatankować gdzieś tam jadąc po drodze przez Europę. No na początku wyzwanie, bo no niestety w Polsce jeszcze nie ma stacji do tankowania wodoru, choć wiem, że powstają i taka będzie otwarta już wkrótce. Ale następną i pierwszą mam w Berlinie. Do Berlina, do tej stacji mam jakieś 580 km. No samochód podaje Toyota, że ma zasięg jakieś 650 km, więc powinienem ze spokojem dojechać, ale problem jest taki, że auto nie jest do końca zatankowane. To jest troszeczkę poniżej full. Samochód pokazuje zasięg 470 km, więc będzie pewnie zabawnie na trasie. No ale w każdym razie podejmuję to wyzwanie i jadę do Berlina zatankować, żeby później już przez Niemcy bardziej swobodnie sobie podróżować. Istotą tej mojej podróży oczywiście nie jest jakieś tam porównywanie, choć takie porównywania będą do tradycyjnych samochodów czy samochodów elektrycznych z baterią. Bardziej mi zależy na tym, żeby po prostu pokazać, że można. Nie wiem tego jeszcze. Tak jak mówiłem, sam się o tym przekonam. No zobaczymy po drodze, jak to będzie nam szło. No jadąc chciałbym utrzymać zużycie teraz tak poniżej 8,08 kg na 100 km, ponieważ wodór tutaj w tym samochodzie są 3 zbiorniki z wodorem i wodór liczy się w kilogramach. W sumie mamy 5,6 kg wodoru w 3 zbiornikach w tym aucie. Ciekawa sprawa, że to auto, słuchajcie, oczyszcza powietrze, tak? Oczyszcza powietrze. Gdy pierwszy raz ja to usłyszałem, to też się zdziwiłem i wziąłem to jako taki marketingowy chwyt. Ale faktycznie to jest prawda, ponieważ do tego procesu generacji prądu w tych ogniwach paliwowych jest potrzebne arcyczyste, krystaliczne powietrze. I zanim ono wejdzie w ten układ ogniw paliwowych, no musi być faktycznie oczyszczone. Więc no, samochód musi siłą rzeczy to powietrze oczyszczać, wszystkich pyłów, związków, tych związków, które wydalają się choćby z rur wydechowych samochodów, które jadą tu przede mną. No i tego powietrza jest więcej niż auto potrzebuje, także na swoje potrzeby jakąś tam część tego oczyszczonego powietrza używa,
a dalsze tutaj emituję. No i jestem ciekaw, będę badał to podczas tej podróży, ile tego powietrza oczyścimy jadąc sobie dalej przez Europę tym autem. Generalnie mam plan na tą podróż. Oczywiście dzisiaj wyzwanie to Berlin i dojazd do Berlina. I tak myśląc sobie o tej podróży, oczywiście jestem ograniczony czasowo, więc nie mogę sobie tak swobodnie jeździć ile chcę. Mam na to określony czas, ale chciałbym pojechać daleko, jak najdalej można, no i zobaczyć, przekonać się samemu, gdzie będę w stanie tym autem dojechać. No ale dzisiaj skupiam się na Berlinie, bo to jest chyba największe wyzwanie podczas całej tej podróży, a później zobaczymy, gdzie dalej droga mnie i wodór zaprowadzą. No to minąłem Poznań, przejechane 320 km, przede mną jeszcze ponad 250, zasięg 229, także deficyt jeszcze mam. Mam nadzieję, że odrobię ten deficyt zasięgowy i dojadę do stacji tankowania wodoru w Berlinie. Bo głupio by było, gdybym nie dojechał na samym wstępie mojego wielkiego testu długodystansowego gdzieś tam do Europy. No zobaczymy. No trochę mi niestety brakuje tego wodoru, którego nie było w baku czy w zbiornikach przed wyjazdem, no bo jednak dostałem samochód z niepełnymi zbiornikami. I teraz przez to troszkę cierpię. No dobra, to jestem na granicy. Przekraczamy, wjeżdżamy do Niemiec. Moja sprytna aplikacja mówiąca mi, gdzie się znajdują stacje wodorowe w Europie, wskazała, że ta stacja, do której chciałem dojechać w Berlinie, niestety ma awarię, więc muszę pojechać 10 km dalej do Potsdamu i tam zatankować samochód. No, zasięg mam na styk. 111 km zasięgu i 111 km do pokonania jeszcze. No dobra, no to jesteśmy! Zostało mi 27 km. 594 km przejechane. 300 metrów. No, rekord świata. Prawie że w autostradzie. Teraz, żeby wszystko działało pięknie i zobaczymy, co dalej. No i jesteśmy. Wasserstoff. Tu mam taką kartę Tankenshon, która uruchamia tą stację. Jest nawet język polski, proszę bardzo. Jest. Wybieramy paliwo. Ciach. Podaj kod. Możesz rozpocząć tankowanie na stanowisku 1. Pierwszy raz to robię, także wybaczcie. Wydaje mi się, że teraz trzeba to tutaj podłączyć, tak? Tu nadusić i nadusić guzik start.
9,5 euro kosztuje kilogram wodoru. Zobaczymy, ile zatankujemy, ile będzie kosztować. Idzie jak burza. Zakończył się proces tankowania. Zatankowałem 4,6 kg wodoru i kosztowało to 43,80 euro. W zbiornikach mieści się 5,6 kg, czyli został mi 1 kg. Także całkiem nieźle. Więcej niż te 27 km zasięgu, które mi pozostało pewnie. O, zimne, zobacz. Gotowe. No to jedziemy, zatankowane i słuchajcie, jadę dalej. Bo tak sobie pomyślałem, gdzie tu można jeszcze pojechać. Żeby nie tylko do Berlina, czy tam Potsdamu. Mam pełne zbiorniki, ponad 500 km zasięgu. Kilkadziesiąt stacji przede mną wodorowych, więc słuchajcie, jadę do Amsterdamu. To jest mój cel dzisiejszej podróży. Amsterdam. Tam jadę. Jeszcze mam 600 km, kawał drogi, ale już mogę sobie szybciej jechać. To nie jest podróż z Warszawy do Berlina, tylko już przez Niemcy, bogate w stacje wodorowe. Jedziemy! Ho, ho, ho! Tu jest ograniczenie prędkości 120, przepraszam. Obiecałem, że będę jechał zgodnie z przepisami. Dzień dobry z Amsterdamu. Wczoraj tutaj co prawda dotarłem wieczorem. Jechało się nieźle. No, początek do Berlina to była walka z wiadomych względów. Po drodze nie było stacji. Później tych stacji już było mnóstwo. Dwa razy tankowałem w drodze z Berlina do Amsterdamu i jechało się całkiem szybko. No, 1226 km w sumie pokonaliśmy jednego dnia. No, kawał naprawdę drogi. Ruszam dalej. Zaczyna się tutaj drugi dzień mojej podróży na parkingu koło kanału, właśnie w Amsterdamie. Nie mam specjalnie czasu na zwiedzanie Amsterdamu, więc tak się szybko tylko przejadę po tym mieście i jadę dalej do Brukseli, aczkolwiek może trochę naokoło przez Kolonię, bo tam chciałbym się zatrzymać w Muzeum Toyoty, choć nie wiem, czy ono jest otwarte, więc nie jest to gwarantowane, że tam się dotrę. Później Bruksela, no i postanowiłem pojechać jeszcze dalej, aż do Paryża i zobaczyć, czy tam będę w stanie zatankować mojego Miraja. No to wyjeżdżam z Amsterdamu, krótka wizyta, ale chodziło właściwie o to, żeby tylko tu przyjechać. Pokazać, że można przejechać ponad 1200 km jednego dnia, no i pojechać dalej. Jeszcze dalej. Dużo tutaj rowerów w Amsterdamie. Boję się jakoś tych rowerów. No. Także jakiś się pojawia przed maską mojego samochodu. Trzeba uważać. No dobra, no to kieruję się do Kolonii. Nie wiem, czy mi się uda dostać do Toyota Muzeum. Po drodze chcę się zatrzymać jeszcze na stacji tankowania wodoru właśnie w Holandii. Zobaczcie, jak to działa w Holandii. Przetestowałem już taką stację 3 nawet w Niemczech. No i teraz czas na Holandię. Jeden Miraj przede mną się zatankował. Szybko mu poszło, chwila, moment zatankowany, to mi się podoba, że to tak naprawdę szybko idzie. Holenderska stacja.
w Arnhem, czyli to kawałek za Amsterdamem. I co mi się tu podoba, że mogę po prostu użyć mojej karty, bo w Niemczech musiałem wyrabiać jakąś specjalną kartę do uruchamiania tych stacji, a tutaj po prostu wkładam kartę bankową i mam nadzieję, że zadziała. Kasę mam, spoko, działa, proszę bardzo. Możesz rozpocząć tankowanie na stanowisku 2. No to rozpoczynamy. Dobra. Działa. Ta stacja holenderska jest trochę droższa od tych niemieckich. W Niemczech kilogram wodoru kosztował 9,5 euro, a tutaj 12,10 euro. No, sporo drożej. Ale w ogóle w Holandii jest drogie paliwo, benzyna i ropa. Jak ktoś jedzie do Holandii, to lepiej się zatankować wcześniej lub wyjechać z Holandii i dopiero wtedy się tankować. Tu przyjechałem dlatego, bo chciałem sprawdzić, jak działa właśnie holenderska stacja do tankowania wodoru. A tam już za mną następny Mirai podjechał, sporo ich tu jeździ. No i następny przyjechał na wodór. Hyundai Nexo tym razem. No jest. Dobra. Przymarzło trochę. Teraz tutaj, jak to się robi? Ciach. I ciach. Zimno to. Strasznie zimno. Dobra, mamy to. Bye bye. Dobra, maszyna naładowana. Można jechać dalej. Ale widzę, że miejsce bardzo popularne. I teraz jadę, troszeczkę się cofam na wschód. Jadę na południowy wschód do Kolonii. Nie wiem, czy uda mi się dotrzeć tam, gdzie chcę, czyli do Muzeum Toyoty, bo chyba jest zamknięte, ale zobaczymy. No i później już stamtąd do Paryża przez Brukselę. Także tak sobie jeżdżę tutaj tym nie najprostszą drogą do Paryża.